Czy ten ukraiński Balpap za ułamek ceny topowych marek może być równie celny? Dziś sprawdzimy zbroja Sapsan Tactical w kalibrze 5,5 mm na dystansie 50 metrów. Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Zbroja Sapsan Tactical 5,5 mm, którą tutaj widzicie, to nie jest zwykła wiatrówka, to kompaktowa maszyna do strzelania. Na pierwszy rzut oka wyróżnia się mega tłusty i pojemny kartusz. Osobiście lubię takie rozwiązania. Lufa gwintowana i wkomponowana bezpośrednio w system, bez zbędnych dodatkowych połączeń, z mocowaniem na tłumik. Ciekawe, bo wcześniej tłumik był dodawany w zestawie, a w mojej wersji już go nie było. Taka ciekawostka. Idąc dalej, mamy mieszankę drewna jesionowego oraz prawdziwą skórę na części policzkowej. Dokładnie tutaj. Dzięki połączeniu drewna i polimeru karabin jest wygodny, lekki, bo waży zaledwie 3,4 kg. U dołu tutaj, jak widzicie, mamy szynę montażową, taki miks Picatinny oraz M-Locka. Identyczny patent jak w poprzednim karabinku zbroja Horticia, który gościł już u mnie na kanale. Co wyróżnia dodatkowo ten model, to te boczne szyny Picatinny umieszczone z obu stron, czyli tu i tutaj też zobaczycie. Na końcu mamy jeszcze ruchomą stopkę, którą można sobie dowolnie regulować. U dołu jest jeszcze taki fajny patent na dodatkowy magazynek, taki magnetyczny schowek. Zbroja Sapsan ma wygodny manometr pokazujący ciśnienie robocze w kartuszu umieszczony z boku karabinka. Nie musimy praktycznie zaglądać do lufy jak w innych wiatrówkach, aby sprawdzić ciśnienie. Pojemność tego tłustego kartusza to 300 cm3, a napełnić go można ciśnieniem do aż 300 bar. Sapsan wyposażony jest w regulator, co daje nam identyczne, równe strzały. Jednak nie mamy bezpośrednio do niego dostępu i nie ma możliwości łatwej regulacji. Chyba ustawiony jest w okolicy 110 bar. Do tego, jak już wcześniej wspominałem, lufa gwintowana o długości 550 mm, a długość tego całego bullpupa to całe, czekajcie, zmierzę, 80 cm. Zbroja w ogóle jako jedna z niewielu firm sama kuje swoje lufy. Jak myślicie, czy w kalibrze 5,5 mm dogonili już światową czołówkę, czy jednak wolicie sprawdzone konstrukcje z zachodu? Mieliście już styczność z tymi lufami? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Magazynek, a w zasadzie dwa magazynki, które przychodzą w komplecie, są w pełni metalowe, o pojemności 10 śrucin każdy. Fajnie się je zakłada i chcę Wam to teraz pokazać. Na koniec jeszcze mamy, tak samo jak w Hortycji, dwie końcówki do napełniania kartusza powietrzem. Jedna jest na szybką złączkę, a druga jest na gwint. Ostatnim elementem zasługującym na uwagę jest taka oto sprężyna tuningowa, którą dostajecie w komplecie do karabinka, kupując go w sklepie militarni. Ja za ten sprzęt dałem 3900 zł. Wszystko macie w opisie. Dobra, sprawdźmy sobie, jak celna jest ta lufa na śrucie od firmy JSB w kalibrze 5,5 mm. Mam do testów dwa rodzaje śrutu. Pierwszy to Exact Jumbo Diabolo 1,3 g, 15 grain oraz drugi JSB Exact Jumbo Monster 1,6 g, 25 grainów. Ten to niezły kocur. Właśnie trochę oddałem tych testowych strzałów. Jest 110. Zresztą możecie tutaj zobaczyć. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Liczę sobie, co magazynek. W magazynku jest 10 śrutów. I mamy dokładnie
200 bar w tym momencie. Także spoko. Mega duża ilość strzałów, ale dobra. Przy tej prędkości oczywiście. Ok, teraz seria oceniana. 25 metrów. A potem przejdziemy na 50. Finalnie jak strzelam śrutem Exact Jumbo Monster nie nagrałem. Oddałem nim kilka strzałów, ale rozrzut był potworny. Albo warunki pogodowe, albo lufa takiego śrutu nie lubi. Okej? Dobra. Teraz jak to mówią tutaj seria oceniana. Śródważony. Ale przy tym wietrze nie spodziewam się niczego spektakularnego. Prędkości widzieliście 170, 180. Możemy to podejść? Tak, proszę. Kurde, grupa się. Dobra. Następne 10. Wiatr okropny, nie dało się praktycznie zrobić zera. Zanim w ogóle włączyłem kamerę, oddałem już 80 strzałów, żeby ustawić Sapsana, a i tak finalnie się nie udało. Zerowanie wiatrówki przy tak mocnym wietrze, bardzo słaby pomysł. Dobra, powiem wam, z tym wiatrem to masakra. Ale nudne takie strzelanie. 182, 17 Juli. Zmieńmy tutaj coś. Oh yeah! Jest szmoc. Napiszcie, co jest dla was ważniejsze w Balpapie. Czysta moc i destrukcja? Czy wolicie zostać w limicie 170 metrów na sekundę i mieć 100 powtarzalnych strzałów z jednego ładowania? Dajcie znać w komentarzach, po której stronie jesteście. Śrucik starzony. Wie jak cholera. Dystans 50 metrów. Last bullet. 280, 40, 22, 279, 40, 276, 39, 3, 275, 39, 274, 38, 8. No niestety nie wszystko się udało. Powietrza jest mało, jeszcze mam na 2 magazynki mniej więcej. Dlatego teraz sprawdzę
sprawdźmy sobie, jaka w ogóle jest przebijalność 40 Joule. Mamy tutaj taką szafkę centymetrową. Postawimy sobie ją tutaj i spróbujmy to trafić. No dobra, tu są nasze wloty. Zobaczmy tutaj do środka. Tu przeszło na wylot. Tutaj uderzyło w ściankę. I wyszło tyłem. Nieźle. No dobra. Zrekompensujemy sobie dzisiejszy wiatr. Już celności nie zrobimy, ale zrobimy sobie jeszcze jeden test. Dla zabawy. A co? Do następnego. Powiem Wam, coli zero i tak nie lubię. Postawmy ją sobie na 50 metrach. Zamknięta, nieużywana. Chociaż w sumie bym się napił, bo trochę mi zaschło. Ale dobra, dajemy ją tam. Puszeczka coli. I wylot. O kurde. Kamera jest w coli, ale na szczęście jest kuloodporna, także mam nadzieję, że dobrze bawiliście się. Zostawcie jakiegoś lajka, komentarz i do następnego. Coś już się dowiedzieliśmy o tej wiatrówce i z minusów to turbo mały manometr odciśnienia roboczego. W słabym oświetleniu trudno go odczytać. Zobaczcie sami. Kolejną sprawą jest magazynek, który lubi się przycinać podczas ładowania i trzeba nim delikatnie poruszyć, aby złapał właściwą pozycję. Nie zawsze, ale mnie się to często zdarzało i mam wrażenie, że Sapsan cierpi na tą samą przypadłość co Taipany albo FX-y, czyli pierwszy strzał bywa nierówny energetycznie względem reszty. Z plusów na pewno podoba mi się ten design. Jest zgrabny, ale to praktycznie oczywiste cechy mobilności Ballpapa. Mamy super dźwignię typu biatlonowego, zakończoną pozłoceniami, co też wizualnie bardzo dobrze się komponuje, szczególnie z HFT1. No i jeszcze oczywiście na plus jest ta sprężyna, która jest właśnie w komplecie. Kolejnym plusem to po 110 strzałach zeszło raptem około 100 bar i można się było dalej bawić, czyli pojemny kartusz i oszczędny karabinek. Dajcie znać, czy wolicie mieć szmoc takiego 5,5 mm, czy jednak lepsza będzie zabawa w limicie z dużą ilością strzałów. Podsumowując, dla kogo jest Sapsan? Dla kogoś, kto chce Ballpapa, ale nie chce wydawać 8000 na FX-a. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Napiszcie mi również, czy według Was Ukraina dogoniła światową czołówkę w produkcji wiatrówek. To chyba będzie na tyle. Jak Wam się podobało, zostawcie jakieś pierdółki dla zasięgu, napiszcie komentarz, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na torze. Cześć!